A jeżeli już o prawach mowa, prawa i obowiązki studenta opisane są dokładnie w regulaminie studiów, najważniejszym dokumencie obowiązującym zarówno studentów, jak i wszystkich przedstawicieli struktur uniwersytetu. Od 1 października 2019 roku jest on wspólny dla wszystkich organów. Co jakiś czas mogą pojawić się w nim zmiany, dlatego warto zerkać tam regularnie. Zgłaszanie postulatów zmian programu i planu studiów, czy innych spraw związanych z przebiegiem studiów, to również jedno z naszych studenckich praw. Pamiętajcie też, że w przypadku łamania praw zawsze możecie skorzystać z pomocy rzecznika akademickiego albo rzecznika praw studenta, który działa przy samorządzie studentów. Co za tym idzie, jest to student, który najszybciej pomoże Wam w danej kwestii. Możecie znaleźć go na Facebooku lub skontaktować się poprzez e-maila. Regulamin opisuje również działanie Uniwersyteckiej Rady do Spraw Kształcenia. O samej Radzie i jej zadaniach opowie nam jeden z jej członków, Kamil Lebnicki. Uniwersytecka Rada do Spraw Kształcenia jest nowym organem kolegialnym na Uniwersytecie Warszawskim, powołanym przez nowy regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuje się polityką kształcenia i kwestiami jakości kształcenia, czyli tym, co powinno być najważniejsze dla studentów. Do zadań Rady do Spraw Kształcenia należy m.in. tworzenie wytycznych dotyczących sylabusów, czyli takiej, można powiedzieć, umowy pomiędzy studentem a prowadzącym dane zajęcia, kwestii dotyczących dyplomowania, czyli tym, co jest istotą, zwieńczeniem naszych studiów i m.in. analizuje też wyniki dotyczące ewaluacji zajęć, ewaluacji programów studiów, też podejmuje decyzje o tworzeniu nowych programów studiów, nowych kierunków oraz takich ogólnych informacji, na przykład jakie kompetencje powinien mieć każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od tego, jaki kierunek kończy. Na uniwersytecie warto się starać. Pomijając dość wysokie stypendium rektora, często na podstawie średniej może zostać przyznana indywidualna organizacja studiów. Obejmuje ona indywidualny program i plan studiów, a także tryb oraz termin zaliczania przedmiotów. Mogą się domagać jej również studenci z niepełnosprawnością oraz chorobami przewlekłymi. W przeciwieństwie do liceum nie ma ocen z minusami, są jednak tak zwane połówki. Dodatkowo na studiach można znaleźć kilka innych różnic w porównaniu do szkoły średniej. Dwójeczka, elegancko. Ty, stary, ale wiesz, że dwójka nie zalicza. Tak, co ty... No. Ty, gdzie my tu mamy sekretariat? Nie mam pojęcia. Ty długo już tu czekasz? Można powiedzieć, że tu mieszkam. O, chcesz może herbatki? Git. Proszę pani, no. Kolejny raz. Я могу начать. Например, что делать? Пойдем в кино. Rany, ale nudy. Dobrze, że minęły już 44 minuty. Kupię sobie na przerwę chyba jakąś bułkę. Wybiera się pan gdzieś? Jeszcze połowa zajęć. Na uniwersytecie obowiązują różne rodzaje zajęć. Do najbardziej podstawowych z nich należą 1,5-godzinne wykłady oraz ćwiczenia. Oprócz tego niektóre z jednostek mają swoje specjalne zajęcia, takie jak 4-godzinne laboratoria na Wydziałach Nauk Ścisłych czy konwersatoria na innych wydziałach. Ponadto każdy ze studentów zobowiązany jest wyrobić określoną liczbę godzin zajęć ogólnouniwersyteckich z zakresu przedmiotów społecznych, humanistycznych lub ścisłych. Warto jednak pamiętać, że zapisy na każdy z nich odbywają się innego dnia, tak jak już wspomnieliśmy o tym w naszym filmie instruktażowym o USOS-ie. Przed rejestracją trzeba jednak pamiętać, aby nie były to zajęcia z tego samego wydziału, na którym się studiuje.
Oprócz tego studenci większości wydziałów mają obowiązek wyrobić 2 lata lektoratów z wybranego przez siebie języka. Dodatkowo studenci stacjonarni mają obowiązek wyrobić 3 lub 4 semestry WF-u. Na późniejszych latach realizowane są odpowiednio proseminaria i seminaria licencjackie oraz magisterskie. Każdy przedmiot kończy się określonym w sylabusie zaliczeniem. Składową końcowej oceny może być obecność, aktywność na zajęciach, wejściówki, zejściówki, kolokwia i egzamin w formie pisemnej albo ustnej. Wszystkich tych rzeczy dowiecie się od prowadzącego na pierwszych zajęciach, dlatego zalecam tam być. Wiem, to bardzo dużo informacji, ale wierzę, że dzięki nim dacie sobie świetnie radę podczas nowego etapu życia, jakim są studia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie informacje znajdziecie w opisanym wcześniej wiele razy regulaminie oraz w zasadach studiowania każdego wydziału. Dodatkowo Zarząd Samorządu Studentów oraz samorządy wydziałowe zawsze będą służyć Wam dobrą radą. Telewizja Uniwerek TV oraz Zarząd Samorządu Studentów życzą wszystkim powodzenia podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim.